Dzień dobry, zaczynamy drugi dzień naszej konferencji. W prezydium jest pani Iryna Mykyczak z Ukrainy, jest pan Piotr Szwedziński i ja, Oryna Decek. Proszę. Dziękuję bardzo. My mamy małą wymianę. Pierwszym wykładem będzie iść program to ensure stressed resilience of medical workers, experience of the COVID-19 pandemic and confrontation to Russian aggression. Роман Покаляк, Львів Regional Clinical Diagnostic Center, і виклад będzie robić Krystyna Liszczuk-Jakimowicz з Данило Галицький, Львів National Medical University. Прошу. Dzień dobry, szanowni państwo. Najpierw chciałabym podziękować bardzo organizatorom konferencji za zaproszenie do udziału, do wykładu i chciałam przedstawić dla państwa uwagi właśnie wykład na temat programy zapewniające odporność na stres pracowników medycznych. Właśnie wiemy, że ten temat dla Ukrainy i nie tylko dla Ukrainy jest na dzień dzisiejszy bardzo aktualny. O co chodzi? Że najpierw to była pandemia, która miała niezbędny, niepożądany wpływ na działalność ludzi, a w tym lekarzy i na zdrowie psychiczne. Szczególnie dla lekarzy, którzy na co dzień są pod dużym stresem i właśnie oni najpierw muszą zorganizować swoje życie, swoją pracę, a wtedy już mieć możliwość pracować z pacjentami. Na Ukrainie co 5. pacjent z COVID-19 to pracownik medyczny. Taka jest statystyka oficjalna. COVID-19 odebrał życie i zdrowie ludziom, w tym lekarzom. I już od 2020 roku Ukraina znajduje się w stanie ciągłego zagrożenia życia i pod ciągłym stresem psychicznym i fizycznym. Najpierw to był COVID-19, a od 24 lutego 2022 aktywna rosyjska agresja militarna, no i właśnie wojna. I te wszystkie rzeczy, pandemia, wojna, oni mają niepożądany wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne najpierw lekarzy. Dlaczego? Dlatego, że oni pracują i ze sobą, i z pacjentem. Eksperci zdrowia w rekomendacjach zdrowia psychiczne i względy psychospołeczne w czasie epidemii COVID-19 zwracają szczególną uwagę na problem zrzut stresu dla pracowników służby zdrowia leczących pacjentów chorych na COVID-19. Jakie wyniki z tego? Że konieczność stosowania rygorystycznych środków bezpieczeństwa biologicznego jest unikanie czynników związanych z ryzykiem przeniesienia choroby, problemy psychiczne i osobiste w wyniku infekcji i szczególne warunki pracy. Według Ministerstwa Zdrowia Ukrainy 20-30% osób, które doświadczały wydarzeń traumatycznych, mogą rozwijać się zespół stresu pourazowego. To była pandemia, ale ona po prostu nie zniknęła. Nadal żyjemy w pandemii i z COVID-19. Ale z innej strony to wojna na Ukrainie i pracownicy służby zdrowia. Jaka jest relacja? Wojna na Ukrainie zmusiła ludność do zmierzenia się z niespotykanymi wcześniej problemami. I też według Organizacji Zdrowia na dzień dzisiejszy mamy dużą ilość ludzi
i w tym lekarzy, które były zaatakowane i właśnie dużo z tych ludzi zginęło. To znaczy, że pracownicy służby zdrowia poddają się różnemu rodzaju stresu, nie tylko psychicznego, ale zagrażającemu życie pracowników służby zdrowia. Jakie są główne ryzyka zawodowe u lekarzy? Najpierw to, że czasami mamy brak leków i materiałów medycznych. Praca, w tym operacji i poród w nieodpowiednich pomieszczeniach, schronach przeciwbombowych i piwnicach. Właśnie chroniczne zmęczenie, cierpienie psychiczne, zespół pourazowy. Te wszystkie rzeczy stworzą główne ryzyko zawodowe dla pracy pracowników służby zdrowia. I właśnie na dzień dzisiejszy mamy obrażenie fizyczne i nawet utratę życia ze strony lekarzy. Pomimo tego wszystkiego, pomimo tych wyzwań, lekarze pracują dalej. Ale mamy też niektóre pozytywne rzeczy w życiu w okresie wojny. To, że ta nasza praca lekarzy też polega w tym, że równolegle w roku 2023 zrealizowano drugi i trzeci etap reformy służby zdrowia. To była automatyzacja, cyfryzacja i nowe warunki finansowania. Właśnie pracujemy w różnych kierunkach. Jakie są programy szkoleniowe dotyczące antystresu, odporności i działania na stres u pracowników medycznych w czasie wojny? Co jest wprowadzono? Właśnie taki program jak Samopomoc Plus, kurs, który opiera się na terapii akceptacji i zaangażowania w formie terapii poznawczej. Kurs został opracowany, aby wspierać osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem stresu i dlatego najpierw to było rekomendowane dla pracy lekarzy i pacjentów. Ważne umiejętności w czasach stresu i właśnie był zaproponowany, ilustrowany przewodnik służby zdrowia z całego świata i na dzień dzisiejszy mamy ten podręcznik też dla pracowników w zakresie pierwsza pomoc psychologiczna. Na dzień dzisiejszy też obecnie jest realizowany w ponad 100 krajach świata, a zawarte w nim materiały zostały przetłumaczone na ponad 20 języków, w tym na ukraiński. Właśnie to ta rekomendacja, ten podręcznik, który pomaga i który działa jak podręcznik antystres i jak działać w czasie wojny i w czasie chronicznego stresu. Gdzie stosować wytyczne podręcznika i tej programy. Najpierw w szczególności lekarze uczą się czemu? Udzielać pomocy osobom z powszechnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, ostra reakcja stresowa, stanami lękowymi, zespołem stresu pourazowego i inne rzeczy, które wpływają na jakość życia ludzi, którzy mieszkają w krajach, gdzie jest wojna. Skutecznie komunikować się z pacjentem i jego bliskimi. To też są te wytyczne, te rekomendacje, które są niezbędne i do realizacji. Ocenić zaburzenie priorytetowe. Radzić sobie z takimi zaburzeniami, jeśli są one łagodne lub umiarkowane. To też jest taki wytyczny, który należy się do lekarzy w różnych kierunków i w tych sytuacjach, gdzie osoba, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, ale nie chce iść do wąskiego specjalisty, takiego jak psychiatra, psychoterapeuta czy psychologa. Właśnie, że lekarze, którzy pracują w dziedzinie terapii, mogą też dać takie rekomendacje do uzupełnienia i poprawienia stanu zdrowia u chorych z zaburzeniami psychicznymi. Właśnie krytyczność sytuacji, jeżeli chodzi o Ukrainę, ona jest związana z trwającą pandemią
i działaniami militarnymi agresji. Dlatego te programy, które mamy, które są wprowadzone, oni mają niezbędny, dobry wpływ na działalność codzienną lekarzy w różnych kierunkach. Jakie są zapewnienia optymalnych warunków pracy pracowników medycznych? Na co zwracamy uwagę? Co jest najważniejszego? To jest bezpieczeństwo i poprawa warunków pracy. To są te dwie rzeczy z 4, które są rekomendowane, które po prostu powinni być zaakceptowane w warunkach pracy pracowników medycznych. Jakie wnioski możemy zrobić? Pomimo wyzwań lekarze pracują i najpierw to był COVID-19, a od 24 lutego 2022 to jest aktywna rosyjska agresja militarna. W czasie wojny problemy zdrowia psychicznego i obecność potrzeb socjalnych pracowników mogą prowadzić do spadku wydajności pracy, obrażeń w pracy, utraty czasu pracy i personelu, a w rezultacie mamy straty ekonomiczne. Dobre samopoczucie psychospołeczne pracowników, w tym lekarzy, jest integralną częścią zdrowia ludzkiego. Przygotowanie programu kompleksowej pomocy psychologicznej, który zmniejszy psychodystres emocjonalny. Jest to bardzo ważny punkt taki wnioskowy. Wprowadzenie programu wsparcia psychospołecznego dla pracowników na poziomie przedsiębiorstwa jest obecnie pilną kwestią. No i istotne jest przeprowadzenie dokładnych badań przejawów odporności na stres medyków, pracowników służby zdrowia w czasie wojny i w warunkach pandemii. Dziękuję bardzo za uwagę i też chciałabym podziękować bardzo wszystkim Polakom, którzy stoją razem z nami, którzy wspierają nas i właśnie za to, że jesteśmy nie sami, że jesteśmy z wami i marzymy, wierzymy, wygramy i odbudujemy swój kraj. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy. Naprawdę wspaniały wykład. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz pana Łukasza Kręglickiego, który powie nam o szkoleniu cywilnego personelu medycznego w Ukrainie, różne aspekty pomocy i wymiana doświadczeń. Pan Łukasz jest przedstawicielem Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry dzień, mnie zwaty Łukasz. Witaję was na tej konferencji. Jest mi niezmiernie miło. Obiecuję, że następnym razem będę mówić więcej po ukraińsku, bo cały czas się uczę. I mam przyjemność, dziękuję organizatorom za zaproszenie, przedstawić właśnie prezentację odnośnie szkoleń, które prowadziliśmy i projektów zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Pilocik tylko jest. Na początku trochę musimy się cofnąć. Tak naprawdę dwie fotografie, które obrazują, co się dzieje w Ukrainie od dość dawnego czasu. Za parę dni będziemy obchodzić 10-lecie Majdanu, 21 listopada 2013 rok, to też musimy pamiętać. I tak naprawdę dzisiaj mamy 632 dzień wojny wielkoskalowej w Ukrainie, dlatego tak ważna jest nasza pomoc ustawiczna. To, co powiedział pan profesor Gałązkowski wczoraj, politycy czasami mówią różne rzeczy, my jako medycy musimy być jakby jednością i trwać ze sobą. I chyba każdy z nas na tej sali i osoby, które oglądają nas w internecie, pamięta dokładnie, kiedy to się zaczęło, 2014 rok. I tak powiem, myślę, że gdyby wtedy świat zareagował inaczej, nie byłoby 24 lutego 2022 roku. No i tak naprawdę chyba każdy medyk, każda osoba w Polsce, jak to się zaczęło, myślała, jak pomóc naszym przyjaciołom. Aspekty pomocy są różne, tak jak Państwo widzicie na tym slajdzie. Organizacja pomocy humanitarnej, organizacja sprzętu medycznego, przekazanego medykom cywilnym i wojskowym, pozyskanie sprzętu szkoleniowego, później praca w miejscach dotkniętych działaniami wojennymi, czy też transport tych pacjentów. Ja będę chciał się głównie skupić na szkoleniach cywilnego personelu medycznego, ponieważ nie jestem wojskowy i to nie chodzi o to, żeby trzymać karabin. My swoją wiedzą też możemy, że tak powiem, pomagać, ratować ludzkie życie.
Wszystkie te projekty nie odbyłyby się bez instytucji publicznych i fundacji, które wspierały każdy projekt. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego jestem przedstawicielem, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pogotowie Ratunkowe w Iwano-Frankivsku, w Kijowie, Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, Polski, a także fundacje, które chciałbym tutaj wymienić, bo dzięki nim, tak jak wspomniałem, nie byłoby tych projektów. Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny, Fundacja Omeny Foundation, Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny i Fundacja Żyjmy Zdrowo. I tak jak wczoraj tu pani profesor powiedziała pięknie, zaczęło się kilkanaście lat temu tego pana na zdjęciu, którego chyba już wszyscy znacie, pan profesor Robert Gałązkowski. I tak naprawdę ta pomoc i wsparcie Ukrainy jeszcze była przed rokiem 2014. Moja pierwsza wizyta w Ukrainie była 20 lat temu. Pierwsze szkolenie, które odbywałem, to był kurs pierwszy ALS w Lwowie w 2008 roku. No i tak naprawdę ten pan był łącznikiem wsparcia pomocy humanitarnej od pierwszych godzin wielkoskalowej wojny. Ważne jest, aby też pomoc kierunkowa, która jest ustawicznie potrzebna, była, że tak powiem, podawana w odpowiedniej, że tak powiem, i ilości, i jakości i najlepiej wcześniej zapytać osoby, którym chcemy pomóc, czego tak naprawdę potrzebują. Oprócz sprzętu medycznego dla medyków cywilnych, medyków wojskowych, to również jakiś sprzęt outdoorowy. Znowu idzie zima, no niestety pamiętamy zeszłoroczną zimę w Ukrainie i tylko się możemy spodziewać, co teraz będzie, czy też sprzęt szkoleniowy. I właśnie wsparcie ośrodków szkoleniowych personelu medycznego. I tutaj mamy wsparcie, które pojechało do ośrodka szkoleniowego Centrum Symulacji Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof w Iwano-Frankivsku. I chciałbym podziękować panu dyrektorowi Mironowi Matejce i całemu jego zespołowi, że za każdym razem, jak tam byliśmy, czuliśmy się jak w domu. I to, co pan dyrektor wczoraj państwu pokazał, cieszy nas niezmiernie, że ten sprzęt cały czas jest wykorzystywany w szkoleniach 1000 pracowników służb mundurowych, jak i też cywilnych. Jeśli chodzi o to, na co chciałem się skupić, szkolenia medyczne były 4 projekty. I tak jak mam przyjemność pracować na helikopterze w zespole śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, to nasz śmigłowiec nie poleci bez 4 łopat, bez silników, bez innych systemów. To tak samo te szkolenia. Chodzi o to, żeby ten pacjent, który czasami jest taki, puzzle rozrzucone, pracując zespołowo, używając do tego naszego doświadczenia, umiejętności, odpowiedniej wiedzy opartych o najnowszych wytycznych, także komunikacji, pracując wspólnie, zawsze uda nam się ułożyć piękny obrazek po to, żeby uratować jak najwięcej osób. Nasze doświadczenia w pracy w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego chcieliśmy właśnie przekuć na te szkolenia. I mimo, że tak jak mówiłem, nie jesteśmy wojskowymi, to też działamy w deficycie czasu. Z racji tego, że Lotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na terenie całej Polski, to staramy się za każdym razem, tak jak pracujemy na co dzień, tak też szkolimy. I te rzeczy, o których staramy się przekazać naszym przyjaciołom na różnych szkoleniach, to są rzeczy z naszego podwórka, bo chodzi o to, żeby połączyć wiedzę teoretyczną opartą o najnowsze standardy z naszą praktyką. I takie parę obrazków jakby z moich misji HEMS. Pacjentka w ciąży, niestety zatrzymanie przy szpitalu, okołośmiertne cięcie cesarskie, tu jest ten maluch. Dzieci, które tak naprawdę też wczoraj to było mówione, są chyba największym wyzwaniem, a to mój ostatni pacjent, wcześniak 540 gram, więc to, co też wczoraj była pani profesor Żonce mówiła odnośnie pań w ciąży, to jest może jakiś tam procent i promil naszych wszystkich wylotów i wyjazdów naszych przyjaciół z zespołów ratownictwa medycznego, ale mi jakby ktoś kiedyś powiedział, że będę miał okołośmiertne cięcie cesarskie albo będę miał resuscytację, tak naprawdę to była resuscytacja wcześniaków, bliźniaków tak naprawdę, to w życiu bym nie uwierzył. Dlatego zawsze musimy być przygotowani na najgorsze, bo nie wiemy, kiedy to przyjdzie. Jeśli chodzi o kolejne, no to pacjenci urazowi i proste chirurgiczne procedury, które stosujemy u nas w prehospitalu, udrożnienie dróg oddechowych, rana postrzałowa, escherotomię, fasciotomię, czy też oskalpowania. No i sytuacje szczególne, o których czasami mamy porozumienia podpisane z różnymi podmiotami i służbami mundurowymi. Czasami o niektórych nie możemy mówić z racji współpracy i osób, które wtedy poznajemy, razem się szkolimy. No i wypadki masowe, do których też latamy i współpracujemy oczywiście z zespołami naziemnymi, które są pierwsze na miejscu zdarzenia i tylko wspólnie pracując możemy tym naszym pacjentom pomóc. I do dziś jakby pamiętam telefon od dyrektora Marcina Podgórskiego, kiedy zadzwonił do mnie i powiedział: Łukasz, jest robota? Oczywiście powiedziałem, jasne, jadę, po chwili się zastanawiam, no dobra, najpierw muszę pogadać, porozmawiać z bliskimi, ale jak widzicie moja kicia od razu jak usłyszała, że jadę, też była spakowana i czekała na drogę. Mimo że wiedzieliśmy, do jakiego kraju jedziemy, ale wiedzieliśmy, że jedziemy do przyjaciół.
Dlatego te puzzle ze sprzętem musieliśmy poukładać, pamiętać o bezpieczeństwie, o tym, jak się będziemy komunikować. Tu aplikacja Signal, którą bardzo polecam w Ukrainie. Oczywiście mapy, przygotowanie sprzętowe, no i cała logistyka potrzebna do przeprowadzenia tych szkoleń. Nasza działalność w Ukrainie była w 2 miejscach, jeśli chodzi o Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Warszawski Uniwersytet Medyczny, Iwano-Frankivsk i Kijów. Tak naprawdę spędziliśmy tam wiele tygodni, przejechaliśmy łącznie ponad 20 000 kilometrów jeżdżąc w to i z powrotem. Ja jestem przedstawicielem, jednym z instruktorów, ale tak naprawdę była cały sztab ludzi, instruktorów zarówno z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak też Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki którym mogliśmy odbyć szkolenie. I tak pierwszy projekt, który rozpoczęliśmy sierpień, październik 2022, no to szkolenie właśnie personelu z 25 regionów Ukrainy. Przeszkoliliśmy prawie 500 osób, 10 tygodni szkoleniowych. Chodziło głównie o to, żeby poznać algorytmy, zobaczyć jak te zespoły pracują i przekazać jakby wytyczne oparte o Europejską Radę Resuscytacji, a także umiejętność radzenia sobie w zdarzeniach masowych. Dzięki fundacji, o których Państwu wspomniałem na początku, za każdym razem jak jeździliśmy na Ukrainę, staraliśmy się nie jechać na pusto oprócz sprzętu szkoleniowego, ale także zawsze wozić jakieś paczki i podawać dalej dla naszych przyjaciół. No i tak szkolenia, mieliśmy okazję poznać tak naprawdę przyjaciół z każdego województwa, z każdego regionu Ukrainy. Oczywiście skupialiśmy się na tym, co Państwu już powiedziałem, na pracy z dziećmi, z dorosłymi, urazowe, nieurazowe, instruktorzy mający certyfikację NAEMT, medycyna pola walki. Tak jak tu widać, to pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Bartosz Szelaki, jeden z instruktorów, który naprawdę się poświęcał, jak widzicie, i przyjmował wszystko, co tylko można, żeby te szkolenia, które robimy, były w realnym czasie i tak jak jest to na co dzień powinno być robione. Czasami, no niestety, terroryści z Rosji starali się nam trochę popsuć te szkolenia, ale wtedy dzięki panu dyrektorowi Matejce mieliśmy tak przygotowane, że tak powiem, sale, piwnice, schrony, że mogliśmy te szkolenia wszędzie, gdzie byliśmy, odbyć i za każdym razem dokończyć się, że tak powiem, cały program. Atmosfera mimo powietrznej trwogi zawsze była na dole, że tak powiem, dobra, mimo że zawsze odgłos telefonów, bo tak jak mówiłem, przyjaciele byli z całej Ukrainy, to gdzieś tam te myśli i dumki ich były w swoich rodzinach stronach, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, mogliśmy prowadzić szkolenia dalej. To, co mówiłem, instruktorzy NAEMT prowadzili szkolenia z medycyny pola walki dla personelu cywilnego, żeby poznali różne zasady po to, żeby w niektórych sytuacjach zapomnieli o tym, co się na co dzień, jak pracujemy w cywilu, w sytuacjach, które się dzieje właśnie od lat w Ukrainie, potrafili się odpowiednio zachować. I tak też skupiliśmy się na zdarzeniach masowych w prehospitalu. Używaliśmy tutaj, są różne jakby schematy postępowania. My chcieliśmy ich jakby przekonać do systemu segregacji SALT, który uważamy, że w obecnej sytuacji na Ukrainie jest jeden z lepszych. Po tych 10 tygodniach dostaliśmy propozycję, że mamy wybrać 50 osób na tak zwany kurs zaawansowany i w listopadzie znowu wróciliśmy do Iwano-Frankiwska, gdzie już czuliśmy się jak w domu u naszych przyjaciół, instruktorów, Olków, Marianny i całej ekipy pana dyrektora Mirona Matejki, po to, żeby zaprosić na to szkolenie wybrane osoby z tych 10 tygodni i na 5-dniowe szkolenie bardziej zaawansowane, określenie potencjalnej przyczyny oraz wdrożenie chirurgicznych technik ratujących życie, używanie ultrasonografii. No i też skupienie się jakby na pracy na preparatach zwierzęcych, że to, co na co dzień używamy w pracy, żeby te osoby też nie bały się i zobaczyły, że tak naprawdę oczywiście na preparatach zwierzęcych jest to łatwiej, inaczej, ale i żeby ich przekonać, że niektóre często szybkie procedury mogą naprawdę ratować życie i zdrowie naszych pacjentów, którzy no, czas ich dojazdu do szpitala, dobrze wiemy, że w Ukrainie się jest bardzo wydłużony, od kilku godzin do nawet kilkudziesięciu. No i co za tym idzie, też skupiliśmy się na komunikacji, jak się komunikować, jak prowadzić szkolenia, a także staraliśmy się na niektórych stacjach zachęcić tych uczestników, ponieważ to oni będą instruktorami, a niektórzy z nich już są w niektórych ośrodkach szkoleniowych, do tego jak uczyć, jak przekazywać swoją wiedzę. Bo zawsze jest jedna jakby zasada, instruktor nie jest nieomylny i zawsze o tym trzeba pamiętać, żeby nie podnosić głowy za wysoko i zawsze pamiętać o tym, kogo szkolimy, kto jest po drugiej stronie. No i miło nam się zrobiło bardzo, bo po tych szkoleniach zrobiło się głośno i pewne dwie pierwsze damy, pani Joanna Załańska i pani Agata Konhauser-Duda, zaproponowały, że rozpoczną szkolenie i obejmą patronat nad szkoleniem przyszłego personelu HEMS w Polsce. No i tak trwało ono od grudnia do kwietnia tego roku.
Zostały na nie zaproszone osoby albo, które latały już w Chemsie, ponieważ gdyby nie wojna, bazy Chems w Ukrainie by powstały w innych lokalizacjach. Do tej pory mamy Kijów i Lwów. No i odbyliśmy tak naprawdę 5 grup po 10 medyków, 10-dniowe szkolenie w formule teoretyczno-praktycznej, komunikacja w załodze Chems, no i chyba najfajniejsza rzecz, która spotkała naszych przyjaciół, to wspólne dyżurowanie i wspólne loty do wypadków. Model, który staramy się wdrożyć w naszej pracy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, tak samo jak myślę w zespołach ratownictwa medycznego, tylko u nas jest o tyle ciekawie i fajnie, że łączymy dwa światy. Świat lotnictwa i świat ratownictwa, ale zawsze najważniejszy w tym świecie jest nasz pacjent. I wszystkie jego elementy, tak jak widzicie, PIK, czyli pilot, członek załogi Chems, ratownik, ratowniczka, lekarz, w zależności od gdzie tą misję wykonujemy, czy jesteśmy na etapie dolotu, czy już później medycyny, to wszystkie te elementy muszą być jednakowo równie mocne, wyszkolone i posiadające umiejętność, bo w innym wypadku, no niestety nie uratujemy tego pacjenta. I to też się, myślę, tyczy zespołów naziemnych. Zaczęliśmy od szkoleń teoretycznych w hangarze, instruktorze działu szkoleń medycznych, działu zarządzania klinicznego. Staraliśmy się pokazać, jak w naszej firmie pracujemy, jakie używamy procedury operacyjne, lotnicze, medyczne, po to, żeby móc, że tak powiem, przekazać tę wiedzę naszym przyjaciołom. No i później tak wygląda, że tak powiem, mapa z Obserwera i wszystkie bazy w Polsce, 21 baz stałych, 1 sezonowa w Koszalinie, plus zespół samolotowy w Warszawie. I te bazy w tych kółeczkach, to tych 10 osób, plus jeszcze jedna była dodatkowa w Lublinie, pojechała jedna osoba na jedną bazę. Więc tak naprawdę do jednego śmigłowca, do jednej załogi była przydzielona jedna osoba, lekarz, lekarka czy felczer, żeby móc z nami latać. I chyba na to najbardziej czekali, bo tak naprawdę dopiero po wzbiciu się w powietrze no można zobaczyć, jak ten świat wygląda z góry i jakie to jest piękne łączenie medycyny i lotnictwa. No i z tego miejsca pozdrawiam tych dwóch panów. Jeden jest u nas na sali, pan Oleg, drugi niestety chciał dojechać, ale nie puściła go granica i wszystkich innych przyjaciół, które mieliśmy okazję poznać. Ja tylko mogę trzymać kciuki, liczyć na to, że tak jak na tym kolejnym zdjęciu widzimy właśnie śmigłowiec Airbus Eurocopter 145 przy pomniku, który każdy z was rozpoznaje, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ten Chems w Ukrainie powstanie. I z tego miejsca też pozdrawiam tego pana doktora Władimira Hontara, od którego dostaliśmy w bazie w Krakowie ten piękny obraz i myślę, że to tylko kwestia czasu. Nie czy, tylko kiedy zespoły naziemne eksternej medycznej dopomogli będą spotykać, że tak powiem, helikoptery medyczne w Ukrainie. Kolejny projekt, który się później otworzył, to jest szkolenie w Kijowie. Na zaproszenie pana profesora, jego magnificencji Juriego Kuczyna dostaliśmy zaproszenie na Narodowy Uniwersytet Medyczny, gdzie zrobiliśmy szkolenie we wrześniu. Jeszcze bardziej intensywne, bo szkolenie trwało 7 dni, od rana do wieczora dla 50 osób, głównie lekarzy pracujących na oddziałach. Szkolenia oparte tak naprawdę te nasze case study, plus była jeszcze pani koordynator, pani doktor Katarzyna Morti, która całe szkolenie nadzorowała, wdrożenie POKUS, czyli ultrasonografii w stanach nagłych, praca na preparatach zwierzęcych, no i oczywiście doskonalenie umiejętności i zarządzanie zdarzeniami masowymi, ale tym razem w szpitalu. Co zrobić, jak ta masówka przenosi się do oddziału ratunkowego, jak sobie te komunikacje i zadania podzielić. Miło nam było niezmiernie, bo też mieliśmy okazję poznać pana ministra Laszko na uniwersytecie, też się przyjrzał, jak te szkolenia wyglądają, jak staramy się przekazać tą wiedzę naszym przyjaciołom, tym razem ze stolicy Ukrainy, z Kijowa. Kolejne, że tak powiem, szkolenie, które też jakby patronem objęła pierwsza dama Polski, pani prezydent Agata Kornhauser-Duda. Wrzesień, październik, 3 grupy, tym razem zaprosiliśmy panie, głównie ze wschodu Ukrainy i z centrum, czyli z tych miejsc, które najbardziej odczuwają działania wojenne, choć tak jak dobrze wiemy, rakiety spadają w całej Ukrainie i dlatego z tyłu głowy zawsze musimy mieć jakby miejsce, w którym jesteśmy i dbać o swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich. Nauka procedur i zasad, czyli znowu wracamy do wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, o wytycznych medycyna pola walki, ale tak naprawdę chcieliśmy przez fundacje, które sponsorowały te szkolenia, aby te panie mogły odpocząć, bo historie, które od nich słyszeliśmy, no, powodowały, że człowiek miał szklane oczy i myślał, no nawet nie wiemy, jak tu mamy dobrze. Aż się sam wzruszyłem, jak słyszycie państwo. Też chodziło o to, żeby te panie mogły poznać przez nasze panie panią psychoterapeutkę, naszego pana też psychoterapeutę i psychologię, wsparcie psychologiczne, a także
jak sobie radzić, jakie są narzędzia do autoterapii w zakresie stresu pourazowego, bo to jest duży problem wśród pracowników zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Są badania, że my pracujący w prehospitalu często jesteśmy czasami bardziej narażeni na PTSD niż, że tak powiem, nasi koledzy wojskowi. O tym czasami zapominamy, dlatego tak ważne jest mieć to z tyłu głowy, mieć to wsparcie. Szkolenie ukraińskich pielęgniarek było w podwarszawskiej miejscowości, w pięknym pałacyku, gdzie mogliśmy te panie, że tak powiem, ugościć, poszkolić, mogły odpocząć się najlepszym obrazkiem, że było fajnie. To jest ten uśmiech pań, które tak naprawdę, jak się słyszało ich historię, niektóre z nich miesiąc, parę tygodni temu, wcześniej niż zrobione te zdjęcia, mogły do nas nie dojechać, bo latały rakiety bardzo blisko, że tak powiem, nad ich głowami albo udzielały pomocy w miejscach, gdzie te rakiety spadły, a niestety jak to terroryści z Rosji nie trzymają się żadnych konwencji, często niestety jest tak, że jak spada gdzieś rakieta, jest udzielana pomoc, to jest tylko kwestia czasu, jak w to miejsce leci druga rakieta. Priorytetem jest tak naprawdę wyeliminowanie personelu medycznego. To jest straszne, ale o tym warto powiedzieć i warto mieć z tyłu głowy, bo ten deficyt czasu w tych zdarzeniach jest wtedy bardzo, że tak powiem, no mały i musimy pamiętać, jak to szybko musimy robić. Wnioski nasze jakby po odbytych szkoleniach, bo zawsze warto pamiętać o tym, żeby po szkoleniach wyciągnąć wnioski. Nie chodzi o to, żeby było kolorowo, pięknie, ale żebyśmy mogli uczyć przyszłościowo kolejne zespoły, co możemy poprawić. I co zauważyliśmy, to konieczność wprowadzenia jednakowych protokołów we wszystkich zespołach medycyny ratunkowej, medycyny katastrof, postępowanie przy pacjencie według wytycznych uznanych światowych organizacji, większy nacisk na umiejętności podstawowe, bo tak naprawdę wszystkie badania pokazują, że te podstawowe umiejętności są w pierwszym etapie najważniejsze. Próba ujednolicenia sprzętu, na którym, że tak powiem, nasi przyjaciele będą pracować, a także umiejętność pracy na tym sprzęcie. Zwrócenie uwagi, że tylko systematyczne podejście do naszego pacjenta może mu uratować życie i zdrowie. I co jest też ważne, to taki apel do naszych przyjaciół z różnych ośrodków szkoleniowych, aby szkolenia, które prowadzicie, były oparte o te same wytyczne. No bo do dziś mamy kontakt z niektórymi przyjacielami, zadają nam pytanie, bo czasami w różnych ośrodkach po prostu te standardy się trochę różnią. Co dalej? Po tych szkoleniach mamy jakby dalej ustawiczny kontakt z naszymi przyjaciółmi, wymiana doświadczeń z lokalnymi strukturami. Cieszy nas niezmiernie fakt, że przez to, jak ich poznaliśmy, jak się wymieniliśmy doświadczeniami, używają tego na co dzień w pracy. Pani kierownik Centrum Szkoleniowego w Iwano-Frankiwsku, też Władimir Hontar, kierownik Centrum Szkoleniowego w Kijowie. A co jest najważniejsze dla nas, że tak naprawdę później dostajemy zdjęcia, że wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności wykorzystują w praktyce, dzięki czemu dla nas to jest największa nagroda, że choćby jeden obywatel Ukrainy, Ukrainka czy Ukrainiec po prostu wróci do swojego domu. To dla nas jest największa nagroda. Co dalej? Wspólna praca i dalsza wzajemna nauka, czyli przyszłościowo to, co chcemy dalej robić, bo tak naprawdę każdy z nas, który był w Ukrainie, do niej zawsze z chęcią wraca pomimo trudnej sytuacji, bo mamy tam przyjacielów. To, co u mnie jest jakby taki ołtarzyk mam w domu i tekst piosenki Bracia pod tytułem, to mi zawsze przypomina właśnie, co jest tak naprawdę warto, co jest ważne, co nie? Czyli moi bracia z różnych stron, pochodzimy wszyscy z jednej krwi, kiedy jak nie dziś za sobą stać. My jesteśmy medykami, nie politykami. Dlatego pamiętajmy o tym, bo dzięki nam ktoś może wrócić, że tak powiem, do domu. I na koniec chciałbym taki krótki filmik wam wysłać od mojego przyjaciela właśnie ze wspólnego dyżurowania. Oleg Władysławski bardzo chciał tutaj być, no ale niestety granica go nie puściła, ale mam nadzieję, że jeszcze się niedługo zobaczymy. No i poproszę teraz parę słów od nas dla was wszystkich. Величезний привіт для всіх приятелів з України. Я Łukasz з Polski. Я Олег з України. Mocno trzymajemy kulaki za wasze szybko перемоги. Pamiętajcie, że póki słońce świeci, nadzieja jest. Бережіть себе. Sława Ukrainie i herojom. Dziękujemy bardzo polskim przyjacielom, że w tych ciężkich czasach są z nami. Prawdziwych przyjacieli poznaje się w biedzie. Jeszcze raz, sława Ukrainie. Heroям слава!
Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi za ciekawy wykład. Zapraszam kolejną prelegentkę. I would like to introduce the next lecturer, Mrs. Orena Decyk, Professor Orena Decyk. She will tell us about the transformation of the public health system of Ukraine in response to the challenges of the COVID-19 pandemic and full-scale Russian military aggression. Ой, по таким wzruszającym wykładzie nawet nie wiem, łzy stają. Do tego jeszcze dodam, jak ta, która brała udział w tej organizacji, że robili to całkiem bezopłatnie, tak? Z tego nic nie mieli, a przeciw temu oddawali swoje dyżury dla tego, żeby przyjechać i nas nauczyć, dla tego, by nam pomóc. No i jeszcze tyle sprzętu przywioziono, a najcenniejsze to ta wiedza, która idzie dalej. I ja już wczoraj mówiłam i dzisiaj mówię, że to nie da się policzyć z tych żyć, które uratowali my i oni swoją pracą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to wszystko. No i mój wykład w tej konferencji będzie finalny, dlatego że no, niestety jeszcze dwóch naszych wykładowców nie przyjechało, ale jeden wykład prawie wczoraj pani Iryna Mykyczak ogłosiła, a o jednym my już mówiliśmy, to pan profesor Arsen Gudema z Ternopola nie przyjechał, no niestety jeszcze parę słów o tym powiem. Moim zadaniem dzisiaj było opowiedzieć o tym, czy był nasz system zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej gotowy do tych wyzwań, które były przez tym, z czym my stali лице до лиця. Боже, буду трохи так, бракnie mi słów. Nasza reforma od czasu odzyskania niepodległości, reforma w tej opiece zdrowotnej, takie małe jakieś ta fale, to w przód, to trochę do zadu, w przód do zadu, ale kiedy już my stali na jakąś równą drogę iść tam do tej Europy, wtedy nas spotkało najpierw COVID-19, a potem ta w ogóle straszna wojna. Najpierw 1 kwietnia 2020 roku było ogłoszono kwarantyn, tak, i na ile my byliśmy przygotowani do tego wyzwania. Muszę powiedzieć, że i przekonać was, że byliśmy przygotowani. Mało tego, gdyby nie było tych etapów reformy opieki zdrowotnej, to myślę, żeby tak łatwo, no tak mniej więcej nie wyszliśmy. Jak już wczoraj i dzisiaj już mówiono, że prawdziwe nasze reformy i prawdziwe nasze problemy z boku tego agresora stali się w czas rewolucji gidności, tak? 2014 rok, kiedy miliony ludzi wyszli za to, że my chcemy być w Unii Europejskiej. No, wtedy szło się tylko pro asocjację z Unią Europejską. To teraz dzięki tej pracy, temu naszemu zwycięstwu i wspólnej i pomocy, my teraz już widzimy, że my staliśmy na drogę do Unii Europejskiej. A wtedy my chcieliśmy być z Europą. Ukraina to Europa. To było to skandowanie, jakie było na Majdanie. I wtedy był podpisany układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską jak rezultat. I my rozpoczęliśmy główne nasze reformy. Te reformy szły po kilku kierunkach. System zdrowia publicznego, finansowanie systemu opieki zdrowotnej, która całkiem przywróciła model organizacji opieki medycznej, dostępność leków, o której mówił wczoraj pan minister, że do tej reformy
niemal 90% to ludzie płacili z kieszeni za leki, a teraz już ponad 500 lekarskich nazwisk, które jest reimbursowane z państwowego budżetu. I wykształcenie medyczne, które pani Iryna tak próbowała, ale my jeszcze w tej drodze idziemy. Tak? Wykształcenie medyczne jeszcze jest niedokończone w swojej reformie. No my idziemy. Najpierw rozpoczęło się z finansowania medycznego, tak? Opieki zdrowotnej. Postanowiliśmy, że to będzie powszechne ubezpieczenie zdrowotne, Universal Health Coverage, ale kosztem państwa. Nie tak, jak uważa to Fundusz Zdrowia, a tylko te część pieniędzy, no, zadeklarowano 5% od gross domestic внутрішнього валового produktu. No niestety jeszcze nie było 5%, ale te pieniądze poszły na to powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego było zadeklarowane tych 5 kluczowych zadań, że najpierw rozrobiony program państwowych gwarancji zdrowotnych, ten Health Basket, tak? Co my możemy z tych pieniędzy opłacić dla naszych ludzi. Rozdzielono funkcje. Państwo, dlatego zrobiono Narodową Służbę Zdrowia Ukrainy, kupuje usługi, właściciele zarządzają tymi wszystkimi zakładami, a lekarz leczy. Obowiązkową umową była autonomia świadczeniodawców. Wszyscy medyczne zakłady stali przedsiębiorstwami, tak? Nie komercyjnymi, ale przedsiębiorstwem. Zakup usług, a nie utrzymanie infrastruktury i jak obowiązkowe przeszliśmy na elektronny system opieki zdrowotnej, e-health, tak? I to nieźle poszło. No wiecie, ten znamienity kup Universal Health Coverage. Postawiono, że wszystkie ludzie u nas podpadają pod ten koszyk zdrowotny, tak? Jakie serwisy. Rozrobiono ten państwowy program gwarancji medycznych i już o finansowaniu, współfinansowaniu mówiłam, tak? To miało być 5% od naszego gross domestic product. Stworzono Narodową Służbę Zdrowia Ukrainy, która stała tym insurer, tak? State insurer dla wszystkich ludzi. I w 2018 roku zdążyliśmy reformować naszą opieką podstawową. I to był bardzo dobry krok. Zaraz tym się przekonamy. Zakupiono ich usługi jak per capita. I od 1 kwietnia, zwracam uwagę, 2020 roku miał startować drugi etap reformy, właściwie co do specjalistycznej opieki. No, ratownictwo medyczne na globalnym budżecie, a opieka specjalistyczna, ambulatoryjna ma globalny budżet i 6 tych usług badań dla najpierw rannej diagnostyki raku i opieka szpitalna. No, jeszcze nie ma 60% globalny budżet, teraz około 80%, ale po trochu idziemy tych ponad 50 pakietów różnych usług, które zakupuje NSZU. Takie to są nasze wspólniki wieku, różne w zależności od wieku, różne pieniądze płaci za każdą duszę i wspólnik górski. I zmieniono świadczenia usług medycznych, że zrobiono takie, no wiecie, ta kontrowersja między zasięgiem i wydatkami na różne widy, na różne medyczne opieki. I postawiono, że NSZU płaci za specjalistyczną opiekę tylko wtedy, kiedy karetka pogotowia przywozi, czy ma pacjent elektronne skierowanie od lekarza. I to nie musi być tylko lekarz opieki podstawowej. No, to jest więcej, ale może być inny.
No i nie trzeba tego skierowania, kiedy idzie się o psychiatrę, ginekologa, pediatrę, ftyzjatra, narkologa. To jeszcze. Reforma ratownictwa medycznego na szczęście w Україні zaczęła się jeszcze wcześniej, bo mieliśmy Euro 2012, to wczoraj profesor Ладний o tym wspominał, i wtedy my musieliśmy ustawę Ukrainy przyjąć o ratownictwie medycznym i zrobiono jedyne te regionalne centra ratownictwa medycznego i medycyny katastrof. Mamy tutaj dwóch dyrektorów, pan Miron Matejko, jeden taki centrum na cały obwód i десь nasz є Андрій Васько з Львова. Ale wtedy w tej ustawie było tylko zapisano dwa rodzaje opieki, przedmedyczne i medyczne ratownictwo. Ale my uczyliśmy się i jak słyszeliście, że ta współpraca niemal od wtedy zaczęła się i było różne, ale w 2019 roku była uchwała rządu o zatwierdzeniu koncepcji reformy ratownictwa medycznego i my staliśmy tak jak wszyscy, tak w całym świecie. Jest 3 w nas etapy ratownictwa medycznego na przedmedycznym, do przedmedycznej opieki odnosi się pierwsza pomoc, które nadają świadkowie wypadku przychodnie, zaawansowana pierwsza pomoc i uczymy dla tego ratowników, policjantów, służby, strażaki i tak dalej. Podstawowe przedszpitalne, o czym mówiła wczoraj pani Lesia Wowk, że zaczynamy uczyć techników ratownictwa medycznego, którzy to byli kierowcy, bo to jest ekonomicznie niewydolne, żeby kierowca tylko siedział w karetce, tak, musi być uczestnikiem zespołu. Medyczne, zaawansowane przedszpitalne, to jest personel medyczny karetki pogotowia, ratownicy medyczni, lekarze. No, ratownicy medyczni u nas jeszcze nazywają felczery, to wy wiecie. Pogotowie i szpitalne. Pogotowie szpitalne to jest te SOR-y, szpitalne oddziały ratunkowe i specjalistyczna opieka ratunkowa, to jest ICU i zawady sercowe, insulty, takie inne. To, jak już tu mówili, że i pani Lesia Wowk, że gotują dyspozytorum, zaczynają, tak? I pan, jego magnificencja Юрій Кучин, że uczymy i techników ratownictwa medycznego, ratowników medycznych, to właściwie pierwszy to był Arsen Гудима, potem pani Lesia, potem Kijów i teraz mamy pana profesora naszego Fedorowa, który jest gwarantem naszej edukacyjnej programy edukacji ratowników medycznych w Ivano-Frankivsku. No i nasza przyszłość, że my chcemy tak samo, żeby tych karetek na doszpitalnym etapie było więcej paramedycznych, tak? Bo lekarz musi przenosić się do szpitalu na SOR i na innym. Za ten czas też robiono efektywna dyspozytarnia, tak? Zrobiono kategoryzację tych połączeń. Jest krytyczny do 10 minut, ma karetka przyjechać, ekstreny do 20, nieekstreny to robi się konsultację lekarza, czy swego rodzinnego, czy jest lekarz przy pogotowiu, czy na SOR i alternatywna odpowiedź na inny niż alarmowy i stacjonarne. No, najpierw to podzielono, to jest Ivano-Frankowskie województwo, oblast, tutaj jest góry, tak? Jest bardzo podobne, nie ma już Małgosi, do Malopolskiego województwa, bo też jest takie pojednanie. I było tak, w każdych szpitalach zaczęło robić się te SOR-y takie prawdziwe, jak oni mają być. I ten SOR musi być w obszarze do 60 minut dotarcia karetki do niego. I o te SOR-y tak teraz dzięki wielkiemu budownictwu, no prawie wszędzie już zrobione takie jak trzeba, no za wszystkimi standardami. No i przypominam,
przyszedł ten COVID i co my mieliśmy, na czym my stali? My mieliśmy, że podstawowa opieka medyczna już była zreformowana i ja tak myślę, gdyby nie było tej reformy, to nasi lekarze rodzinni no chyba by zaginęli, bo do tej reformy oni musieli wszędzie iść na wezwanie do domu. Tak? I gdyby oni chodzili po tych domach, a wezwań było nie tak, a o tak, no to ja nie wiem, to chyba by ten system zawalił się, tak? Ale oni dostali zezwolenie konsultować online, telefonicznie. Bardzo szybko też, dzięki temu, że ratownictwo medyczne też było w większości swoje reformowane i już takie zrobiono jak trzeba, też bardzo szybko to się tak odlagodziło, prawda? To no przynajmniej no miesiąc, dwa i ono jakoś się wregulowało, tak? Mogę mówić. Natomiast my również z tego dnia zaczęły się drugi etap reformy specjalistycznej. I tutaj muszę powiedzieć, że my stali na tym, że tylko no, mamy mnóstwo tych szpitali. Tak? I może z jednej strony to dla nas był ciężar ekonomiczny, dlatego że no, tylko nie wszystkie, a tylko 2/3 tych szpitali były wydolne ekonomicznie. Natomiast my mieliśmy ponad 330 szpitali, które no, chyba mieli, jak to, mали би вмерти, так? No, ale COVID ich trochę uratował, tak? Bo wtedy nasza NSZU dało 3 pakiety covidne, wtedy ich zastawiono, że oni tlenki prowadzone. Właściwie nasz pan minister Dubrow, my zawsze czekali na jego, co on powie, bo on był tym naszym głównym anestezjologiem, tak, ekspertem. I jest taka Kateryna Булавінова, nasza podruga, która u niego brała zawsze takie interwiu, on zawsze mówił, co my mamy robić, tak, że on jeździł po Ukrainie i widział, że tam nie ma tego, nie umieją prawidłowo nadawać tu pomoc lekarską naszym tym chorym na COVID. Ale dzięki temu, że tych szpitali było mnóstwo, u nas nie było takiego zawalu, jak my widzieliśmy we Włochach, dla przykładu, tak? Że to była kolejka na hospitalizację, u nas tego nie było. Tak? No, ale i to te szpitali podciągnęło trochę, bo oni wszyscy wsparcie tlenowe dostali, oni dostali wszystko, co potrzebują, tak? Ale reformy na tym nie stali. My szliśmy, było przyjęto 2 ważne ustawy. Ustawa України o rehabilitacji w opiece zdrowotnej i ustawa України o polepszeniu świadczenia opieki medycznej. I teraz my mamy 3 rodzaje opieki dla pacjentów. Opieka przemedyczna, którą zajmuję się już, pokazywałam kto. Opieka medyczna i rehabilitacja. Opieka medyczna, ratownictwo medyczne, podstawowa opieka medyczna, specjalistyczna opieka medyczna, już nie mamy wторинnej, tak, секундарі теж nie ma, i opieka paliatywna. Potem był ten USAID Health Reform Support Project, który pomógł nam proanalizować nasze te właściwie nadmiar szpitalów i tych szpitalnych łóżek. I zobaczyliśmy, że zbyt wiele mamy leczniczych, psychiatrycznych, fizjatrycznych i brak nam rehabilitacji i długoterminowej opieki. To było jeszcze przed wojną. A teraz już i wczoraj mówiliśmy, że ta rehabilitacja i długoterminowa opieka jest bardzo i bardzo teraz potrzebna. No i wszystkie szpitale podzielono na ogólne, w zależności jaką ilość usług oni mogą zaproponować pacjentom, klasterny i nadklasterny. O tak wygląda nasz też obwód Ivano-Frankowski, tak, i widać tych 5 klasterów. No tutaj góry, tutaj ludzi nie, no mało. Tak.
Natomiast najgorzej poszło z tym systemem zdrowia publicznego, bo tak jak i wczoraj od was pani senator mówiła, tak, że ten system zdrowia publicznego zawsze jest taki zaniedbany, no bo on pracuje dla zdrowia, tak, dla profilaktyki, prewencji chorób, a żaden lekarz ze zdrowych nie żyje, żyje z chorych, tak, i dlatego dla profilaktyki nie ma takiej uwagi. Tym ma się zajmować właściwe państwo. No a system opieki zdrowotnej to jest to osердя, ten taki integrujący organ. Ale właściwy COVID pokazał, tak, że warto w tym kierunku coś robić. Ja muszę powiedzieć, że w tym układzie stowarzyszeniowym z Unii Europejskiej Zdrowie Publiczne był oddzielny rozdział. I my jeszcze w 2014 roku zobowiązali się, że będziemy budować taki nowoczesny model systemu zdrowia publicznego, jak jest w Unii Europejskiej. I mówiliśmy, że to będzie decentralizowana model. Tymczasem dlatego było utworzone Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Rząd zatwierdził w 2016 roku koncepcję rozwoju systemu zdrowia publicznego i opracowano projekt ustawy. I na tym stało, dlatego że przyszedł 2019 rok, a to był rok wyborów i to wszystko, ta ustawa tam gdzieś zaginęła, tak? Ona tam gdzieś była w tym naszym Верховній Раді, в нашому парламенті. Натомість прийшов COVID і ми побачили, що така децентралізований модель системи здоров'я публічного jest niedobry, dlatego że my musimy mieć natychmiast jakąś informację, tak, co się robi, ile jest wypadków, ile uszpitalionych, ile zmarło, ile wyliczonych. Tak? I dlatego trzeba było odnowić taki zmieszany, tak, mieszany model systemu zdrowia publicznego. Decentralizacja nadzoru i monitorowania. Natychmiast musi być pion władz w odpowiedzi na epidemię. I dlatego było utworzono regionalne centra kontroli i prewencji chorób w każdym obwodzie i dyrektor tego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, pani Iryna o nich mówi CDC UA, jest główny państwowy lekarz sanitarny obwodu. To pozycję było przywrócono, bo to jest właściwe dla reakcji na te takie wydarzenia, jak pokazał nam COVID. I kiedy wybuchła wojna, nie patrząc na to, wreszcie w 2020 roku było przyjęto ustawę Ukrainy o systemie zdrowia publicznego. I ona od 1 października wstąpiła w siłę i teraz my po niej pracujemy. No i przyszła wojna, która, jak my widzimy, nasz system zdrowia, opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego był mniej więcej gotowy. My szliśmy i idziemy dalej w stronę tą, którą zadeklarowali, w stronę Unii Europejskiej i tych wszystkich standardów. Ale przyszła wojna i tu już wczoraj było i dzisiaj Łukasz mówił bardzo tych zdjęć i tych tej strasznej statystyki. No ja chcę pokazać тут żółtym to jest Ukraina, a to jest ten, kto na nas napadł. Tutaj teraz zostało mniej więcej 25-30 milionów. My nikt nie wiemy, ile konkretnie u nas jest ludzi teraz, bo mnóstwo uchodźców i tam 140 milionów. I te resursy i nasze. Dlatego mówię, że bez waszej pomocy, to jest wojna światowa, to nie tylko Ukraina, wszyscy już to rozumieją, tak? Że my stoimy, my wszyscy razem, bo ta Europa przeciw nich też jest malutka. I
ta pomoc, która przyszła od was, i to strasznie. No, już nie będę o tym mówić, wszyscy wczoraj, dzisiaj my słyszeliśmy. No mogę jeszcze, chcę jeszcze wam opowiedzieć o tej kobiecie, to jest nasza koleżanka Iryna Kondratowa, która, tak Iryna, ось вона тут. Widzicie, że to jest piwnica, tak? Że to jest perinatalne centrum i to właściwie oddział dla wczesniaków, tak? Dla tych wczesniaków. І вона, Ірина, десь рік, так? Цілий рік працювало ten відділ в тим подзем'ю, і те малютки, те матки. І ну, Ірина Кондратова, то є для нас таким, ну, для мене то є ну, защит для її богатир. Так, дякую за слово. То є наш богатир, навіть Девід Бекхем, так? W Charku. Tak, to jest Charków, od właściwie, dziękuję, że tam nie ma syreny. To jest 30 kilometrów od granicy, 20 sekund czas podlotu rakiety. I tam nie ma syreny. Tam wali, a wtedy potem może być syrena. I on jest rozwalony. Kto był w Charkowie, do tego pamięta, jakie to było śliczne miasto. I on jest też zniszczony. Ale ta odporność ludzi z waszym wsparciem, bardzo, bardzo wam dziękujemy. No i tu też te wszystkie zdjęcia już prawie były w wczorajszych, dzisiejszych wykładach, a ja chcę znowu pokazać i podziękować panu profesoru Galąskowskiemu, z którym my już 10 lat współpracujemy. Niektórzy dłużej, ja 10 lat. I corocznie my mamy te konferencje polsko-ukraińskie, co jest ważne dla wiedzy, a jeszcze ważniejsze te edukacje, te treningi, o tym, o czym ja już mówiła. Co rok, oprócz jednego roku, kiedy pandemia tylko była. A dalej my to trochę online robili w takim reżimie. I teraz spodziewamy się, że odnowili ten format. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i bardzo dziękujemy za sprzęt, za nauczanie, za całą pomoc, za wsparcie i za to, jak mówił Łukasz, my nie polityki, a my jesteśmy lekarze i mamy patrzeć naprzód. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję. Chwała Polsce, sława Ukrainie. Bardzo dziękujemy, Oryna, za wspaniałe przedstawienie i wspaniały wykład. Czy państwo macie jakieś pytania? Czy jakieś uwagi? Ktoś chciałby coś powiedzieć, poruszyć? Nie widzę pytań. Dobrze, to z uwagi na to, że no niestety dwóch kolejnych wykładowców nie dojechało do nas, jest godzina 11, musimy skończyć sesję, więc dziękujemy państwu bardzo za obecność. Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się o godzinie 11:30 na dole w podziemiach, w piwnicach. Dziękuję bardzo.